Polecimy tak. Bo za dużo czasu już. Witam serdecznie. Witam YouTube, witam TikToka. Dobra, mamy nasze lobby tutaj mocne. Już się tworzy. Już się tutaj tworzy. W ogóle czytasz ten czat? No jest na razie tak dużo poleciało tej rzeczy, że nie czytałem. Dobra, no i zaczynamy. I zobaczmy, kto tu będzie prowadził. Kto tu będzie prowadził? Dziękuję Krzychu za obserwację. No jeszcze na szybko przelecę czat tutaj coś tego. Jak to wygląda? U mnie chyba coś tam. Dziękuję Alberto tutaj za gifcika. Dziękuję Shinzo jeszcze raz chciała Billy za tej pomarańczy. Rzeczywiście co to tam jest. Dobra i lecimy z koksem. Zobaczmy gdzie tu jest pierwsze podejście. Jak na razie tutaj wjazd jest normalnie na bombsite B. Zobaczymy co tutaj będzie. Wjazd na bombsite B. W ogóle czemu chłop na kosie leci tutaj? On tutaj kosę. Albo dobra, bo tutaj największa ilość punktów to faktycznie przydałoby się na kosę. Jak na razie tutaj pięknie Zizi łapie jednego, drugiego fraga. On się tutaj rozkręca. Zobaczymy jak tutaj asekuracja w bombsite jest robiona bomba. Nie wiem czy Shinzo wie, ale jeśli zaplantuje pakę, będzie miał tutaj punktów najwięcej. Jak na razie tych punktów ma najwięcej. Tutaj oczywiście Zizi, aż 6 na koncie. Tutaj oczywiście paka poszła zaplantowana przez Shinzo. Dało mu tu jak na razie tylko 2 punkty, ale jednak najlepszym zawodnikiem w pierwszej rundzie jest oczywiście Zizi. 6 punktów na jego koncie. Jak na razie ciężko to oczywiście to przebić. Narobił sobie to oczywiście tutaj 3 fragami, także można powiedzieć, że grubo. Jak razie tylko zacząłem dopiero ma 40 godzin, właśnie będę sprawdzał jak to wygląda. Gdzie tu mam 5 dwóch zawodników. Dziękuję Krychu również za obserwację. Dziękuję Albert za kolejne 5 razy GG. Artipex, a nie Zizi, ja to Zizi mówię. Po starych nikach, tak jak kojarzę. Dobra, zobaczmy jak się tu ma sytuację. Dalej jest tutaj rush pod bombsite'em. Proszę ja was B. To jest oczywiście tylko 4 zawodników w bombsite. No i zobaczmy Shinzo przed szansą. Zobaczmy czy będzie miał tylko chociaż jednego fraga. No nie może znaleźć tych fragów, a on przedtem plantował pakę i miał tych punktów najwięcej. Tak przynajmniej się oczywiście tutaj zdawało. Ale jednak Loczek tutaj wyrównuje szansę z oczywiście zawodnikiem DMT OG. Oczywiście z Dominate GG. Jak na razie dalej tutaj. Proszę ja was, Zizi prowadzi, łapie tutaj oczywiście fragi na CT. Tutaj również będzie miał kolejnego fraga chyba do złapania. Zobaczmy czy on to zdobędzie czy nie. No i tak właśnie on to robi, ale niestety i tak Loczek zdobywa jako no, oczywiście najlepszy gracz w tej rundzie MVP. Także zobaczmy, ale i tak nic to oczywiście nie pomogło. 10 punktów jak na razie tutaj dla zawodnika oczywiście teamu Dominate GG. A jeśli chodzi o stronę CT, to zobaczmy, jak na razie tylko 4 punkty. Jak na razie tylko 4 punkty po oczywiście stronie CT, także no słabiutko, daleko tutaj do naszego pierwszego miejsca, ale zobaczmy, teraz jest tutaj atakowany trochę mid, jak na razie wszyscy zawodnicy, większość przynajmniej zawodników, nie przepraszam, jest jednak większość zawodników na bombsite A, tylko nie mogę nikogo tutaj znaleźć, dobra, teraz dopiero rotują. Jak na razie przejęty mid. Zobaczmy jak tu ma się sytuacja z paką. Nie wiem czy tutaj Loczek wie, ale paka oczywiście ma najwięcej tutaj właśnie punktów do zgarnięcia jeśli chodzi o pakę. Zaraz zobaczymy jak tutaj wskoczy, na które miejsce wskoczy tabeli. A nie, tylko 2 punkty jeśli chodzi o zaplantowanie paki. Ale oczywiście w końcu darmowe 2 punkty. I zobaczmy Loczek, Comeback również tam strzelają. Teraz już się na CT, Loczek tu się bije. Oczywiście zbiera uspa. No i mamy oczywiście kolejnego fraga od niego. Już 16 punktów. Teraz wyprzedził oczywiście tutaj zawodnika Terro, który znajdował się jak na razie na podium. No i mamy znowu kolejny oczywiście tutaj nasz MVP. Jest to oczywiście Loczek. No i jak na razie walczy. Jak na razie tylko 2 zawodników bije się tutaj oczywiście tego golda. Czyli Loczek i Zizi. Po stronie CT wygląda to słabiutko, a oczywiście na 3. miejscu znajduje się Capiszon, czyli jak na razie tutaj można powiedzieć, że Capiszon próbuje znowu wrócić. Poglądajmy sobie tutaj oczywiście jak na razie Team Terror, bo jak tutaj widzicie, oni lecą grubo na bombsite B. Zobaczymy czy mają oni tutaj plan, więc zobaczmy Zizi przed szansą, jak na razie jakiś tam flash wlatuje, ale to nie powstrzymuje Ziziego przed fragiem. Oczywiście wlatuje nasz jeden tutaj kill, który prawdopodobnie sprawia, że mają remis dwoje zawodników Terro. Ale jak na razie on tutaj walczy, Zizi jak na razie tutaj walczy, niestety ukradziony frag przez Loczka na flashu. On tutaj jednak
podejmuje tą walkę, ale niestety za to ginie i nie może teraz zgarnąć kolejnych fragów, ale Zizi również tego nie robi, bo tutaj jak na razie Shinzo wymiata i zdobywa 11 punktów. Także można powiedzieć, że rzeczywiście topka zmienia się z rundy na rundę. Teraz poczytajmy trochę czat. Co to jest to turniej się oczywiście 8 na 8 o 500 golda prawdopodobnie. Oczywiście o 500 golda. Jaki stary miałeś nick? Ja ci chyba oglądałem jaki stary miałeś nick. Ja miałem dużo starych nicków, jeśli o to chodzi. Oglądaj Sneaky Sniper, dobra, zobaczę. To komentarz, przecież to jest śmieszne. No jest śmieszne, o to właśnie w tym chodzi. O tym właśnie w tym chodzi. To nie jest gierka poważna, jest to oczywiście gierka dla zabawy. A skomentować zawsze warto, jeśli chodzi o takie wydarzenia. No zobaczmy, jak na razie Loczek sam, on nie wie gdzie tutaj są te fragi, ale zobaczmy, bo jak na razie na CT sami zawodnicy, ale tutaj łapie oczywiście comeback jednego, Zizi ponownie z fragiem, no i teraz jeśli chodzi o MVP jest to znowu Shinzo. Czyli mamy 20 do 20 znowu remis i mamy oczywiście tutaj 15 ze strony Shinzo, czyli on powoli tutaj stara się dogonić tą topkę. Zobaczmy jak na razie wywaliło tutaj jednego z zawodników CT, także mają trochę tutaj trudniej, ale jeśli ktoś się tutaj, można powiedzieć, że zepnie zawodników CT, to będzie miało łatwiej, ponieważ będzie miało więcej fragów do zgarnięcia, a więcej fragów oznacza to więcej oczywiście punktów. Tutaj zobaczmy, tutaj przeszkadzanie na midzie, jest to też dobra taktyka faktycznie, żeby przeszkadzać swoim zawodnikom. Pisać jakieś palaki, flesze, żeby samemu zgarnąć całe punkty. No i zobaczmy, widział tutaj Zizi jednego zawodnika, zobaczmy też teraz na Loczka. On tam łapie oczywiście w bombsite B1, tutaj Zizi próbuje złapać tego jednego fraga. Robi to do... Oj nie, niestety! Kosa tutaj nie pomogła. Kapiszon wykorzystał moment, a faktycznie dla Kosy punktów jest najwięcej. Ale dobra, Loczek tutaj wchodzi teraz, proszę ja was, w CT i niszczy przeciwników i teraz chyba on właśnie tutaj góruje 6 punktami nad resztą zawodników. Także no jak na razie tylko na dobrą sprawę 4 zawodników w stereo walczy tutaj faktycznie te fragi. Jak na razie z CT nikt ani jednego fraga nie zrobił, co jest no powiedziałbym mocne tutaj. Jest to tutaj mocne. Zobaczmy tutaj przejęcie mida, nikt się chyba tego nie spodziewa, przynajmniej całe CT jest na bombsite znowu B. Jak na razie tylko tam konektor przejmowany, będzie miał tutaj Pawciu, przypał, ale za to będzie miał to również fragi, niestety nie skorzystał na tym. A Loczek czai się jak na razie na jednego tylko zawodnika, zobaczmy jak tutaj ma się oczywiście Shizo, który walczy o te trzecie miejsce, walczy przynajmniej o tą topkę. Nie widzi, że na CT jest jeden ziomek, zobaczmy czy tutaj ją poleci, łapie, dobrze, oczywiście fraga na BMW. Loczek oczywiście znajduje tam również fraga na B. Udało mu się go zdobyć, udało mu się to faktycznie wyszukać. Teraz no tutaj Zizi, zobaczmy czy on to będzie zdobył oczywiście, ale jak na razie co chwilę te MVP tylko oczywiście zabiera tej Loczek. Dzięki temu ma 33 punkty. Elo, witam serdecznie. Zobaczmy tutaj, waliło mnie z gry całkiem, no to przykro mi, niestety to nie moja już tutaj sprawa. Loczek Stream Snipe, nie widzowie, bo nie zapomniałem zmienić tego, tutaj opóźnienia, jakieś opóźnienie tutaj jest na streamie, z jakieś 20 sekund. Także zobaczmy, Zizi dobrze to kombinuje, plantuje smoku, łatwe punkty dla niego, pytanie czy uda mu się zdobyć jeszcze fraga, przydałoby się, chce to zrobić na kosę, będzie miał tutaj problem, bo tutaj dwóch zawodników i niestety zachłanność jego go oczywiście wzięła w górę, no ale teraz Sneaky Sniper robi defuza i dzięki temu on zdobywa punkty i to ile punktów? 25 punktów na konto, a nie, przepraszam, bo to już zmienił strony, Zizi poszedł oczywiście do strony CT, a jeśli chodzi o punkty za defuza, to tutaj Sneaky Sniper zdobył tych punktów 7, czyli również trochę nadgonił, ale nie tak dużo jak moglibyśmy się spodziewać. Także 25 do 36, tutaj również Comeback i Shinzo walczy przynajmniej o jakieś tutaj wyrównanie, albo przynajmniej o drugie miejsce. Zobaczmy sobie naszego pierwszego, tak powiedzieć, pierwszego zawodnika z listy, jeśli chodzi o te fragi. Zobaczmy, obijany jest, no dobrze, to wykorzystuje Loczek. Przede wszystkim właśnie to, że obijany jest przez innych zawodników dany cetek, a Loczek po prostu wchodzi i zabiera te fragi, także można powiedzieć, że dobrze to robi. Pytanie, czy to się teraz zemści, tak? Dobrze to wykorzystuje, jak dobrze tam widzę puszek
Puszek zdobył to oczywiście tutaj fragi. Gdzie on tutaj jest? Dobra, aha, Puszek już poległ przez Ziziego. Teraz mamy tu oczywiście 2 na 3. Jest to dobra sytuacja dla zawodników CT, żeby faktycznie tych fragów robić. No i mamy Prunek z jednym. Zobaczymy, czy poleci po drugiego. Przydałoby się mu zgarnąć tego fraga. Niestety na kosę robi dobrze to Comeback i dzięki temu zgarnia dużo punktów, bo już 25 na swoim koncie, czyli walczy tutaj już nawet zaraz kolejny za Planta, oczywiście kolejne punkty. Ma ich 27, no i teraz jeśli uda mu się zdobyć fraga, to by był na drugim miejscu, ale ładnie to robi Zizi. Przy okazji zgarnia Planta i da mu to chyba tutaj 24 punkty, czyli oczywiście tylko 4 punkty będzie miał przewagi nad nim Loczek. A nie, dobra, 36 mu dało, czyli jeszcze jednak nie 4 punkty, a mamy tutaj oczywiście przewagi 3-punktową przewagę. Teraz zmiana stron i teraz będzie teoretycznie można powiedzieć, że lepiej miała tutaj strona przednia, znaczy teraz CT, teraz oczywiście Tero, żeby zgarnąć tych punktów więcej. Jak gra z widzami, tak właśnie robimy konkurs tutaj o, proszę ja was, o Goldzisza 8 na 8. Myślę, czy ten czat w tym sąsiadem, a nie? No czytam właśnie, dzięki Jerzy za obserwację, patrz co tutaj się dzieje. Jak na razie to widzę, że tutaj beka równa, jeśli chodzi o ten turniej. Zobaczmy w ogóle na Kapiszona, bo on tutaj no zawodzi, jak na razie tylko 13 punktów na koncie, także słabiutko. Jak na razie topka nam się tutaj nie zmienia. Zizi na którym miejscu? Zizi na drugim, Loczek na pierwszym i tutaj Comeback i oczywiście Shinzo, tylko różnica jednego punkta. Teraz oczywiście Comeback już wyżej, bo zdobył fraga. Zobaczmy, Zizi niestety jest wyeliminowany, także nie zobaczymy sobie tutaj jak on działa. A nie, przepraszam, no tutaj zrobił fraga na kosie, także chyba zdążył wyrównać. Pytanie, jeśli Loczek nie zdobędzie fraga, to będzie remis, ale niestety dobrze robi to Loczek, znowu łapiąc tutaj zawodnika, który został obity przez Kapiszona, który został obity przez kosę. Także no, można powiedzieć, że tutaj Loczek faktycznie farmi te fragi, ale tylko dzięki temu, że inni gracze obijają danych zawodników. No i dzięki temu Loczek ma 40 punktów, Zizi ma 38, Comeback ma 32 i Shinzo ma 26, także już tutaj lepiej to wygląda, nie ma jakiejś dużej różnicy punktowej, jeśli chodzi o naszą topkę. No i zobaczmy, co tutaj Loczek wyprawia. On tutaj na naszym CT konfiguruje chyba haksy, jak to będzie teraz weryfikowane. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj na midzie. Comeback tutaj będzie miał przypał, ma 51 HP, ale dobrze tam dorzucony nade. Pytanie, czy uda mu się zdobyć tego jednego fraga. Przydałoby się przynajmniej faktycznie zdobyć. Loczek tutaj jak na razie kurde bierze i normalnie ma awka. Mam nadzieję, że nie pojawi się przez to na trzecim miejscu w tabeli, ale za to można powiedzieć, że korzysta faktycznie Zizi, który niestety został chyba tutaj właśnie już wyłączony z meczu. Nie mogę go znaleźć tutaj. Tak, nie mogę go tutaj znaleźć, także chyba on tutaj poległ, jeśli o to chodzi. Ale za to zrobił remis z zawodnikiem Loczkiem, ale zobaczmy, gdzie tutaj Loczek jest, czy on tu w ogóle szuka tych fragów. Tak, on będzie miał tutaj szansę zdobycia 2 fragów. No i faktycznie zobaczymy, czy on to zrobi. Ma jednego fraga na pawcie, zobaczymy, czy będzie miał drugiego. Tamten Maloła. Comeback oczywiście zdążył tutaj złapać, ale dobrze tutaj zagrał Prunek. Pik, jeśli chodzi o naszego Planta. Pytanie, ile faktycznie punktów mu to dało. No jak na razie tylko 5 faktycznie tutaj punktów, ale jeśli zrobi oczywiście tutaj te 3 fragi, to na jego konto wleci tutaj nie 2, nie 4, a 6 punktów. I zobaczmy, tutaj będzie miał szansę, ale niestety nie chce wpaść tutaj ani jeden headshot, ani jeden frag, no i faktycznie zdobywa jednego. Pytanie, czy Loczek zdefuzuje? Chyba tak, wykorzystał to również, że przeciwnik był obity. No i ma defa, ma również fraga i ma 49 punktów na koncie. Także no ciężko będzie musiał tu faktycznie tym zawodnikom przebić tą różnicę. Muszą jakieś 4 fragi tu wykręcić. Zobaczmy tutaj, to jest bez sensu ogólnie. A czemu bez sensu? Mi się wydaje, że normalnie. Jesteś dobry, robisz Planta tego, to masz po prostu wygrywasz, tak? Dobra, pięknie tutaj Viperx oczywiście z kolejnym fragiem, znaczy w sumie nie kolejnym, a którym dla niego fragiem? Już 5. fragiem, także można powiedzieć, że leci tutaj faktycznie Comeback względem oczywiście swoich rówieśników z teamu.
ale zobaczmy, jak tu się prezentuje sytuacja. Tam Loczek oczywiście na bombsite, oczywiście na CT łapie zawodników z bombsite. Teraz oczywiście BMW ładnie tutaj, ale Zizi również oczywiście oddaje tutaj headshota. Loczek dostał oczywiście headshota pięknego, one tapa od BMW. Szkoda, że tak szybko to minęło, ale teraz na plecach jest zawodnik ostatni z CT. On tu ma szansę na zdobycie fragów, ale niestety chyba nie słyszy, że od pleców ma zawodnika. No i oczywiście naszym zawodnikiem tej rundy jest Zizi, który ma 49 punktów na koncie. No brakuje tutaj do tego pierwszego miejsca, ale trzymam mocno kciuki za tutaj oczywiście za Ziziego. Dziękuję Jerzy za 2 gifciki. Będzie next sąsiad, nie widzę dzisiaj, jak na razie jedna gierka. Czekaliśmy i tak sporo, w sumie 30 minut na to, aż się 16 zawodników nam zbierze. No i zobaczmy, dobrze tutaj Kapiszon, on to jednak faktycznie wie, jak tutaj przyszpącić dobrze rzucony palak pod Shinzę, żeby oczywiście on tutaj punktów nie zdobył, a Shinze jest, przypomnijmy, na tutaj 4. miejscu, także on jeszcze tutaj ma szansę wziąć tego, podlecieć, jeśli chodzi podgonić z wynikiem. I teraz Kapiszon, zobaczmy, tam bitwa przez smoka, no ciężko tutaj ma, nawet Kapiszon po nogach strzela, no tragiczne tutaj te full auto. Nie próbuje tutaj na te tapy, tylko próbuje od razu jakoś przeskanować. Zobaczmy, jak tutaj będzie oczywiście ze strony, to mamy Ziziego, który walczy tutaj o punkciki. On tam jakimś planem, zobaczymy też tutaj na loczkę, jak to wygląda. Tu będzie pojedynek oczywiście, tutaj dobrze też dorzucony nade przez naszego zawodnika, ale zobaczmy, tutaj stapuje, jak na razie każdy oddalony od jakichkolwiek akcji. Zizi próbuje to znaleźć bombsite dla siebie, żeby zdobyć oczywiście punkty za planta i chyba właśnie on to robi. Chyba znalazł bombsite idealny dla niego, a Loczek stara się o fragi, które oczywiście jak na razie tutaj Pawcio zgarnia na midzie. No i zobaczmy, 2 na 2. Pytanie, jak tutaj wszystko się to potoczy. 53 punkty, 55. Tutaj ważna sytuacja dla Ziziego. Kapiszon daleko w tyle, jeszcze z oczywiście słabym HP. Pawcio jest tutaj od strony konektora i Loczek od strony oczywiście CT. No i teraz zobaczmy, pięknie Zizi łapie tutaj jednego oczywiście z CT. Teraz będzie szansa przed drugim zawodnikiem, który ma lowa. No i pięknie robi to Zizi. 57 punktów, w końcu udało mu się dogonić, proszę ja was, tej zawodnika z pierwszego miejsca. 3 punkty przewagi, przepraszam, 2 punkty przewagi nad drugim miejscem akurat poprzednim, przed tym pierwszym miejscem. Ale zmiana stron jest, to w sumie takie same szanse są. Zmiana stron jest, więc w sumie takie same szanse są, to nie, no to dobra, to faktycznie. To dobrze, to nie będziemy robić żadnego dodatkowego gierki. Dobrze, że udało się, kurde, to tak zrobić. To faktycznie ma to sens. Dobra, jak to wygląda teraz? Tutaj oczywiście Comeback i Pawcio. Zobaczymy, kto tutaj zdobędzie. Nikt jak na razie nie zdobył. Poleciało tutaj zawodnik za największą ilość fragów. Dostał Shinzo. No i zobaczmy, jak tutaj prezentuje się tabela. Oczywiście 58 punktów i 60. No i Zizi wygrał. Zizi wygrał, jeśli o to chodzi. Wiecie, od Ziziego w ogóle dziękuję Jerzy za kolejne tutaj gifciki. Dziękuję Billy również za kolejną brzeskinkę i za kolejne tutaj 5 różyczek. Dziękuję serdecznie, przynajmniej, że top. Dzisiaj gifter wlatuje do klanu. Jak na razie znowu król Billy jest pierwszy, a na drugim miejscu jest dopiero IG Różkosz, że tak powiem. I brakuje mu tutaj trochę giftów, żeby oczywiście dogonić, jeśli chodzi o pierwsze miejsce. Także no zobaczymy, czy w ogóle dzisiaj ktoś dojdzie do naszego klanu. Opening za moje 400. No to dobra, no to słowo się rzekło. Słowo się rzekło. Ja oddam tylko od siebie, żeby też być spoko ziomkiem, że tak powiem. To jeśli będzie coś dobrego, jeśli wyleci coś drugiego, to również Zizi zadecyduje, czy chce coś drugiego, czy też może przekazać coś drugiego. No i ta nerwica gemlikowa, no i leci, dobra, pierwsze, ja się w ogóle nie patrzę. Nie patrzę, będę patrzył na czat, jak to wygląda. Będę patrzył na czat, jak będzie dobry skin, to piszcie. Czekam na waszą tutaj, czekam na wasze tutaj dobre wejście. Dobra, Kosa, widzę, że pisze Mantis, Zajda, nie, F, dobra. Jak Zizi pisze F, to wierzę Ziziemu, zaraz zobaczymy, co to będzie. No i Glock Epic mamy. Glock Epic, dobra, jest, powiem tak, jest
jest dobra wróżba jak na razie, czy druga na szczęście. Dobra, to lecimy, druga od końca, zrobimy jak Izak w ogóle, druga skrzynka, drugi skin od końca, 4 kółka walniemy i leci. I patrzę na czas, na czat. Dobra, no dajcie coś dobrego, no dla widza. Dla widza, ty. Coś dobrego. Coś dobrego dla widza. OMG, F16, dziękuję Billy za gifcika, F. Co jest? Akimbo, GG, a nie. F. Dobra, jak na razie same F-ki, to chyba dupa. Dobra, teraz potrolujmy trochę. Szybkości, dobra, leci od razu. Leci, no daj coś, Axle, proszę. Jedna skrzynka porządna. Dla widza coś. Na turniej, żeby było. Zobaczmy jak teraz. Kurde, jakiś dźwięk był taki inny trochę, taki złocisty. FNAF Pro. Kurde, no nie gadaj. Dziękuję Billy, znowu Alberto za GG za tego, za różyczki. Najlepszy skin, zaraz sprawdźmy. Faktycznie. No kurde. Axle. Gdzie moje skiny? No i ostatnia skrzynka. Ty normalnie tak się wkręciłem, że zaraz kolejne kupię. Ostatnia skrzynka, dobra. Lecę, nie patrzę się na to i znowu czekam na czat. Czyli wytiminguję to. Na 56 otworzę. Na 56 otworzę, to mi się daje, że klucz jest do sukcesu. 21:56. Dawać mi to. Muszę przyszykować palec. Musi być równo z czasem wszystko. Dawać to, dawać to. Kurde, no coś do tego mantis, no jeden mantis, byle jaki. Byle jaki. W ogóle, albo czerwony w ogóle, dobra, nie będę wyprzedzał, czerwony w ogóle. Dobra, jest, 26, 56, dobra, leci. Coś dobrego. Dobra, po dźwięku coś. Ej, ty, dobra, po dźwięku coś dobrego było. Coś lepszego po dźwięku. Na 100. Kosa, nie ma szans. Nie ma szans, że Kos, żartuję. No ty trollu, ty. Widzisz straka? Ty, no dobra, czekaj, bo, a dobra, no, jeden tylko sam Zizi napisał. To może coś być faktycznie dobrego. Czy 350? A to epickie chyba było, to może być, bo jakiś... Ta, jest! Kurde! P350 Ozzy, no ciężko. Dobra, ale od siebie jeszcze widzowie, od siebie. Daję jeszcze od siebie, bo trochę mnie tej Zizi podkręcił jednak pod gambling. Jeszcze daję po każdej skrzynce. Po każdej skrzynce kupimy. Coś dla widza! No proszę, dla widza.